Cześć, tu Kroburto. Witamy na naszym kanale. W tym odcinku pokażemy Wam, jak zrobić świeczkę w kształcie kaktusa. W tym celu zapraszamy Was na wspólną wyprawę Pakujemy walizki i wyruszamy. w drogę. Jak widzicie, dotarliśmy już do Arizony. Za nami nasza przenośna pracownia w namiocie rozstawiona. Zabezpieczeni przed gorącym słońcem, wyposażeni w odpowiednie narzędzia, idziemy szukać inspiracji do naszych świeczek kaktusów. Znaleźliśmy już szczepki potrzebne nam jako wzory do naszych świeczek kaktusów. No, mamy tutaj takiego jednego wielkiego, chudszego, ale daliśmy je do doniczek, żeby nie pokłuły nam łapy. I właśnie idziemy teraz do naszej pracowni, ale musimy uważać, bo było tu dużo śladów węży, skorpionów, a nawet ślady czarnej pantery się pojawiły, więc udajemy się szybko i do dzieła. Jesteśmy już teraz wewnątrz naszego namiotu. Jak widać, nasza pracownia jest dobrze wyposażona, mimo tego, że jest to tylko wersja polowa, i zabieramy się do pracy. Tak, tylko musimy uważać, bo pantera nam tutaj nie wejdzie, ale widziałem, że tutaj skorpion czy tam wąż może się prześlizgnąć. Będziemy to robić ostrożnie, te nasze świeczki. Zapraszamy. Tradycyjnie zaczynamy od rozgrzewania naszego wosku, dodania barwnika. Wosk się powoli roztapia do żądanej temperatury. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury możemy rozpocząć zalewanie naszych form. Do zalania naszych kaktusów będziemy używali dwóch rodzajów form. Niebieskie są wykonane przez nas, natomiast te jasne formy są gotowe i są już w tej chwili dostępne na rynku. Aby stworzyć formę, musieliśmy najpierw ulepić model z plasteliny, potem z tego modelu dopiero przygotowywaliśmy formę. Teraz możemy już zalać nasze kaktusy. W trakcie zastygania wosk obkurcza się i powstaje lej, który musimy uzupełnić po pewnym czasie, aby nasza forma była w całości wypełniona woskiem. Kaktusy są już gotowe, wyciągamy je z form. Z niebieskich form są kaktusy, które sami przygotowaliśmy. Żeby nie zmylił Was ten niewielki dołeczek, bo ta część kaktusa jest do odcięcia, więc zupełnie nie przeszkadza, że jest tu niewielki brak. I kolejno wyciągamy następne kaktusiki. Cieniutkim wiertłem musimy nawiercić naszego kaktusa, aby zrobić miejsce na przewleczenie knotka. Po czym następuje zmiana wiertła i przygotowujemy miejsce na kwiatuszek, aby nasze kaktusy mogły pięknie kwitnąć w kompozycji. Żeby nasza kompozycja była urozmaicona kolorystycznie, uzyskujemy efekt dwóch kolorów,
na poszczególnych kaktusikach. Zalewamy kolorem czerwonym, wylewamy jeszcze ciepły wosk, a następnie zalewamy kolorem zielonym. Spójrzcie, jaki będzie ciekawy efekt. W tej maleńkiej foremce zalejemy żółtym kolorem nasz kwiatuszek. Będziemy korzystać z kilku kolorów, ale dla przykładu pokazujemy tylko jeden. Dla potrzeb filmu wykonaliśmy kaktusy czerwono-zielone, ale mogą one być w różnych kolorach. Kremowe, beżowe, pomarańczowe, w zależności od potrzeb, żeby nasza kompozycja była ciekawa. Wyciągamy maleńki kwiatuszek, ale zobaczycie, jak wiele uroku doda naszej kompozycji. Spójrzcie, jak jest kolorowo. Tak jak wcześniej mówiliśmy, kaktusy odlewamy w różnych barwach, tak żeby ten skalniak, który powstanie, był bardzo urozmaicony. Zielone kaktusy nie są jeszcze gotowe. Brakuje im kolców oraz małych kwiatuszków, żeby sprawiały efekt kaktusów kwitnących. Tak jak mówiłam wcześniej, kwiatuszki maleńkie odlewamy w różnych kolorach. Niedługo będziemy je osadzać w otworkach, które wcześniej wierciliśmy w kaktusach. Żeby trwale osadzić nasz mały kwiatuszek, musimy rozgrzać koniec, który wciskamy do przygotowanego otworu. Kaktus musi kłuć, dlatego każdy nasz kaktusik będzie miał kolce. Na tym modelu kaktusa jest około 220 małych kolców. Jeszcze mała dekoracja środka kwiatuszka i nasz kaktus jest w pełni gotowy. Nadeszła pora na przygotowanie naszych miseczek. Formy są elastyczne, dzięki czemu łatwo będzie wyjąć nasze zastygnięte miseczki. A do wykonania tego używamy gipsu ceramicznego o twardości 4 w 5-stopniowej skali. Rozrobioną masę gipsową wlewamy do naszej formy. Ważne jest, aby formą wstrząsnąć w celu usunięcia wszelkich bąbelków. Gotowe wysuszone foremki są przygotowane do stworzenia naszej kompozycji. Są bardzo twarde i mają charakterystyczny dźwięk. Gips jest bardzo twardy,
Ale mimo wszystko, żeby nie chłonął naszego wosku, lakierujemy go jeszcze dwukrotnie specjalnym lakierem przeznaczonym do tego rodzaju gipsu. Do naszych kompozycji używamy również zwykłych ceramicznych, ewentualnie kamionkowych naczynek, w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Osadzamy knotki. W zależności od szerokości naczynia jest ich od 1 do nawet 4. 1/3 naczynka zalewamy woskiem o kolorze piaskowym, żeby wyglądało to naturalnie. Najpierw mało skomplikowane wzory, pojedyncze kaktusy w kokilkach. Potem przejdziemy do tworzenia bardziej skomplikowanych kompozycji. Żeby nasz skalniak wyglądał jak najbardziej realistycznie, posypujemy jeszcze ciepły wosk odrobiną gresu. Teraz będziemy robić bardziej skomplikowane kompozycje. 3 większe kaktusiki, w których umieszczamy knoty, zalewamy niewielką ilością wosku. Można w tym momencie poprawić, osadzić je dokładnie i wyrównać. Następnie puste przestrzenie wypełnimy maleńkimi kaktusikami, które sprawią wrażenie, że kompozycja jest pełna. Kompozycję można robić bez gresu, ale z kamyczkami wyglądają bardziej naturalnie. Układamy, poprawiamy, żeby nasze kamyczki były wciśnięte delikatnie jeszcze w miękki wosk. Przy kolejnych kompozycjach cały proces powtarzamy. Nadmiar kamyczków, którymi posypujemy nasze kompozycje, usuwamy dopiero wtedy, gdy całkowicie wosk zastygnie. Tak prezentują się gotowe kompozycje. Mam nadzieję, że będą się Wam podobać. Zapraszamy do komentowania, która jest najciekawsza. Z maleńkich tea lightów robimy zestawy upominkowe w różnych kolorach.
plan wykonany, nasze kaktusy są już zrobione. Będziemy powoli pakować się i wracać do Gliwic. Ja już powoli idę pakować nasz namiot, bo to trochę czasu zajmie. To trzymajcie się, do zobaczenia w Gliwicach. A ja muszę się zająć zabezpieczeniem naszych świeczek. My dotarliśmy już bezpiecznie do Gliwic. Jesteśmy, jak widzicie, w naszej pracowni. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jak widzieliście na końcu przy składaniu namiotu było trochę przygód. Dorwała mnie czarna pantera, ale w sumie nic się nie stało. Małe zadrapania. Ale to się zagoi za niedługo. Jeżeli podobał się Wam ten film, poprosimy o subskrypcję, może lajka jakiegoś, komentarz. I cóż, do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, hej!